Żyję od ponad 18 lat na tej planecie i żyję w czasach, w których katastrofa klimatyczna jest największym wyzwaniem ludzkości. Katastrofa klimatyczna jest powiązana bezpośrednio z temperaturą naszej planety, która jest cały czas podwyższana przez emisję gazów cieplarnianych i spalanie paliw kopalnych. Nie możemy sobie pozwolić na przekroczenie punktów krytycznych, do których zmierzamy w zastraszającym tempie, dlatego że po ich przekroczeniu te zmiany będą już nieodwracalne. Nauka mówi jasno, musimy zatrzymać temperaturę na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu do poziomu sprzed epoki industrialnej. Musimy zatrzymać wszystkie emisje do 2050 roku, żeby mieć choć trochę szansy na lepszy i bezpieczny świat. Dlatego jestem aktywistką. Od ponad 3 lat działam i staram się pracować na rzecz tego, żeby świat był bezpieczniejszy, ale też żeby był sprawiedliwy. Działam zgodnie z takim powiedzeniem: myśl globalnie i działaj lokalnie. Pochodzę z Górnego Śląska i bardzo ważne jest dla mnie zrozumienie tego, skąd jestem i w jaki sposób region, w którym się urodziłam, jest powiązany z górnictwem i w jaki sposób ta tradycja może mieć zastosowanie w rzeczywistości, w której żyjemy. Dlatego staram się zadawać pytania i szukam odpowiedzi, rozmawiając z ludźmi, którzy wiedzą więcej niż ja. Żyjemy w takich czasach, gdzie możemy pokazać, czy naprawdę jesteśmy gatunkiem, który zasłużył na miano Homo sapiens. Wszyscy doskonale widzimy, że nie troszczymy się o tą planetę w sposób taki, jak powinniśmy. Podejmujemy często katastrofalne decyzje dla przyrody, dla naszych dzieci, naszych wnuków. Niszczymy tą planetę, emitujemy niewyobrażalne ilości gazów cieplarnianych, zaburzamy naturalny system życia na naszej planecie. Sens klimatyczny ogólnie to jest nasza przyszłość, więc to jest coś, co ja czuję i odbieram wewnątrz jako kawałek mnie, bo jestem częścią przyrody, częścią klimatu i jakby moja przyszłość to jest też związana z tym, jak ten klimat dalej się potoczy i jak będziemy o niego dbać, więc nawet jeżeli nie dożyję katastrofy i nie poczuję jej na własnych barkach, to poczują moje dzieci czy moje wnuki. Jako rodzic, ja też jako dorosła osoba mogłam już doświadczyć różnych przyjemnych rzeczy, tak? Związanych, nie wiem, czy z podróżowaniem, czy ze zwiedzaniem, czy z dostępem ogólnie bez problemu do żywności, tak? I mam niestety tą świadomość, że to młode pokolenie będzie miało się dużo gorzej. I to już nie będzie kwestia dostępu do pracy, natomiast dostępu może właśnie do wody pitnej. I jeżeli córki mi na przykład mówią o tym, że niekoniecznie chcą zakładać rodziny, w sensie mieć kolejne pokolenie, to ja to też rozumiem. Myślę, że tak samo wierzący, jak i niewierzący traktujemy ten świat jako środowisko naszego życia. Jedyne, jakie mamy. Zatem jeżeli szukamy jakichś dodatkowych argumentów wśród nas wynikających z wiary, to jest popatrzenie właśnie na ten świat przyrody, na ten świat środowiska jako Boży dar. I coś, co otrzymaliśmy darmo od Boga Stwórcy i za co jesteśmy odpowiedzialni. Pan Bóg chciał, byśmy w tym świecie byli dobrymi gospodarzami. Nie eksploatorami, nie niszczycielami, ale dobrymi gospodarzami, dobrymi ogrodnikami w Bożym ogrodzie. Jeżeli tylko to zrealizujemy, to już będzie fantastycznie. Zmiany klimatyczne kosztują świat około 200 miliardów dolarów rocznie, bo to i huragany, i powodzie, i lawiny błotne, a w najbliższych dekadach swoje miejsce zamieszkania opuści 200 milionów ludzi, ponieważ nie będzie się dało tam uprawiać ziemi i żyć. W Europejskim Zielonym Ładzie kompletność tego ładu i tej strategii polega na tym, że tam są finanse, że są pieniądze.
że to nie jest tylko deklaracja polityczna, pokazanie pewnych priorytetów, ale pokazane jest, jak ten proces, jak ta transformacja ma być finansowana. Wiele celów sprawiedliwej transformacji można dodatkowo finansować z pieniędzy, do których będą miały dostępy samorządy w ramach regionalnych programów operacyjnych, w ramach dodatkowych źródeł wsparcia. Także myślę, że tych środków, które będą tak synergicznie działać na rzecz realizacji celów sprawiedliwej transformacji, będzie więcej. Moja nadzieja jest związana z tym, że po pierwsze są to środki nazwane, dedykowane sprawiedliwej transformacji, więc one są skierowane do regionów i w tym sensie region Śląska dostaje tych pieniędzy najwięcej, tam jest ponad 2 miliardy euro i te środki są dodatkowymi środkami ponad to, co zawsze mieliśmy. Jest wiele obaw co do transformacji, co do przemian, które następują. My jako Jastrzębie mamy też doświadczenie z lat minionych, lata 90. To u nas również przełomy, zmiany gospodarcze, zamykanie kopalń. Ale mówiąc jeszcze szerzej, to jako miasto jesteśmy chyba przykładem miasta, które jest w ciągłej transformacji. Jedno jest pewne, te zmiany muszą być dobrze zaplanowane i przygotowana do tego kompleksowa koncepcja, w której będą i w całym tym procesie powinno uczestniczyć kilka podmiotów. Skutki transformacji będą dotyczyły nie tylko Jastrzębian, ale sąsiednich gmin również. Do tego włączamy inne podmioty jak spółki, Jastrzębska Spółka Węglowa, SRK, czy Jastrzębska Spółka Kolejowa, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. To są podmioty, które powinny ze sobą współpracować. To już robimy. Najtrudniejsze, co jest w całym procesie transformacji, to ta tkanka miękka, czyli ludzie, ten proces społeczny. Od wielu lat mówimy już przecież o tych zmianach, o tym, że jest to konieczne, abyśmy mogli w najbliższych latach normalnie funkcjonować i korzystać z tej zielonej energii. I trzeba powiedzieć, że jest już lepiej. Każde nasze spotkanie z mieszkańcami to właśnie mowa o tym. Kiedy przygotowywaliśmy strategię rozwoju miasta do 2030 roku, ona była skierowana już na te zmiany, ale w aspekcie transformacji. Ja pochodzę też z rodziny górniczej, hutniczej i dla mnie to było to trochę poniekąd zaskoczeniem, że ten nasz Śląsk nagle ma się zmienić, powinien się zmienić i my jako obywatele musimy się do tego dostosować. Byliśmy tu centrum Polski, tak jak się mówi historycznie. Nasze województwo właściwie utrzymywało i to jeszcze można powiedzieć, na początku XX wieku. Do tego skarbu polskiego szły z Górnego Śląska największe pieniądze. I teraz oczywiście musimy szukać alternatyw. Są fantastyczne zielone miejsca pracy przy modernizacji starych obiektów, przy rewitalizacji poprzemysłowych budynków, czy też w tej chwili w nowych technologiach. Jak my robiliśmy takie estymacje i nasze prognozy, to w 2025-2026 roku ja się spodziewałem, że tylko nasza firma będzie angażować około 10 000 osób. Więc można by powiedzieć, że tylko my będziemy potrzebować 10 000 osób, które z nami będą współpracować i skądś ich musimy znaleźć. To jest duża szansa. Kiedy miałem przyjemność kierowania Radą Krajową Związku Górników, największą organizacją w górnictwie, to widziałem te demonstracje, widziałem tą determinację tych ludzi w walce, w obronie swoich miejsc pracy. Ale ta determinacja nie wynikała z tego, że nic innego, tak? Tylko wynikała z tego, że nie było oferty, nie było jakiejś propozycji, żeby ci ludzie mogli w pewnym stopniu się uspokoić, że nie stracą pracy, że będą w stanie dalej utrzymać rodzinę i będą w stanie dalej pracować i funkcjonować. Niemieckie przykłady restrukturyzacji górnictwa, na których ja, nie ukrywam, uczyłem się i jeździłem, zasięgałem języka w tej materii i tego, jak to wszystko miało miejsce, okazało się, że można.
że można na czynnej kopalni dać ogłoszenie pracownikom, że jest propozycja pracy w zakładzie XYZ. Kto by chciał z tego skorzystać? W międzyczasie może zrobić, może przekształcić się tak, na odpowiednie stanowisko do tego zakładu. Przechodził na 3 miesiące do tego zakładu, płacony był z budżetu kopalni, a po 3 miesiącach decydowano, czy ten pracownik sam przede wszystkim decydował, czy chce tam zostać, czy nie chce. I w ten sposób jakby przebiegała ta restrukturyzacja w kontekście tego, że ograniczało się liczbę zatrudnionych do momentu, w którym potem zamykano kopalnię. Część ludzi musiała zostać, bo musiała zostać do likwidacji. I w ten sposób jakby było przejście z jednego z kopalni na przykład do innych zakładów. To się sprawdziło. Nie było ani buntów społecznych, ani żadnych jakichś takich kierunków, które by, czy politycznych nawet. Tam nie grano inaczej, tam polityka nie odgrywała roli. Tam odgrywała rolę właśnie gospodarka i możliwość zagospodarowania tych pracowników i szukania dla nich nowych rozwiązań, nowych alternatyw. Kultura może być nowym miejscem pracy, dochodu, gospodarki i jakby kultura, czy inwestowanie w kulturę jest też alternatywą, bo jednak, co by nie powiedzieć, ten przemysł, czy gospodarka Górnego Śląska, hutnictwo, górnictwo, huty, cynku, inne, to jednak z jednej strony oczywiście dawały pieniądze, bo były obroty, ale z jednej strony też poniekąd ingerowały i w zdrowie, i też w ten nasz tutaj organizm społeczny. To życie w tym zadymieniu, w tym wszystkim, była to cena, którą trzeba opłacić. Trzeba też myśleć właściwie cały czas o miejscach pracy. I te miejsca pracy muszą być ekologiczne. Bo mieszka tutaj kilka milionów ludzi w naszym Górnym Śląsku. I to chyba w ludzkości, w społeczeństwach jest taka tendencja, jeżeli przychodzi nowe, to te stare trzeba, nie jest dobre, likwidować, chyba że to są piramidy. I ja myślę, że pójście w tym kierunku, tak jak to pokazali medycy już w czasie odrodzenia, że trzeba się przyjaźnić z historią, to, co historia nam zostawia po sobie, i to kultywować, rewitalizować. Górny Śląsk zawsze był wielokulturowy, może z małą przerwą po II wojnie światowej. Myślę, że ta wielokulturowość, czy tego chcemy, czy nie, ja akurat chcę, powraca w nasz region. I to bardzo dobrze, bo ta wielokulturowość, dzisiaj możemy powiedzieć, po tych 2-3 wiekach przemysłu, była sukcesem i źródłem tego bogactwa materialnego i niematerialnego. A kiedy tak się stanie, że będziemy mogli mówić, że ten proces transformacji jest pozytywnie zakończony? Wtedy, jak na Śląsk będą przyjeżdżali mieszkańcy Polski, Europy i świata, żeby tutaj spędzać czas wolny, żeby zwiedzać, żeby odpoczywać. Moim zdaniem przyszłość jest bardzo ekscytująca, dlatego że jest tak dużo rzeczy, które dzisiaj się zaczynają wydawać oczywiste, jak samochód elektryczny, ale jak tylko zobaczymy 3, 4, 5 lat wstecz, to tych samochodów elektrycznych było bardzo mało. A dzisiaj praktycznie każdy producent samochodów ma w ofercie przynajmniej jeden samochód elektryczny. I ten postęp jest bardzo, bardzo szybki i moim zdaniem to powoduje, że w przestrzeni 5 do 10 lat to będzie bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ja myślę, że jak dzisiaj się rozmawia na temat samolotów elektrycznych, to się wydaje bardzo dziwne i niemożliwe. Ale cały czas są prace nad bateriami, żeby ta gęstość elektryczna była dużo wyższa, czyli więcej energii per kilogram baterii będzie w stanie umieścić bateria, co spowoduje, że za chwilę duże samoloty będą mogły transportować ludzi nie paląc paliwo, tylko na prądzie z źródeł odnawialnych.
W Polsce mamy też kilka firm, które się zajmują na przykład perowskitami. To są też nowe materiały, gdzie można zwiększyć efektywność też, jeśli chodzi o produkcję energii ze słońca. Więc dzisiaj, jeśli efektywność modułów są na poziomie 20%, to mówimy, że będziemy się zbliżać 30%. To jest bardzo duża różnica. I ten postęp będzie bardzo szybki w każdym obszarze. Muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy to zrozumiałem, że troska nie tylko o siebie i ludzi, ale troska o całą przyrodę, o naszą planetę jest najważniejsza, to był moment, kiedy stałem się człowiekiem szczęśliwym. Muszę powiedzieć, że wtedy moje życie nabrało głębszego sensu i uzyskałem takie wewnętrzne poczucie szczęścia, kiedy zrozumiałem, że troska o przyrodę, zwierzęta, rośliny, klimat jest czymś, czym każdy z nas powinien się interesować, zajmować i działać. Życie na naszej planecie wymiera. Naukowcy używają bardzo mocnych określeń, opisując stan życia na Ziemi, mówiąc chociażby o biologicznej anihilacji życia na naszej planecie. I zmiany klimatu są jednym z tych czynników, nie jedynym, ale bardzo, bardzo ważnym czynnikiem, który powoduje zanik życia na naszej planecie. W różnych raportach naukowych znajdziemy wskazówki, co powinniśmy zrobić. Te fundamentalne, te podstawowe, to oczywiście powstrzymać emisję gazów cieplarnianych, ale nie tylko, bo równie ważnym działaniem jest troska o przyrodę, o bioróżnorodność. Powstrzymanie utraty bioróżnorodności, dokonanie wielkiego planu reforestacji naszej planety, to jest równie ważne działanie. My tych działań nie wprowadzimy albo je wprowadzimy za późno, te działania, które są określone, które mogą rozwiązać sytuację, dopóki my nie zaczniemy inaczej myśleć o sobie, o naszych relacjach z Ziemią, z przyrodą. To musi się zmienić. My musimy stać się świadomym tego, że życie na naszej planecie jest całością, a my jesteśmy cząstką. Musimy poczuć, że jesteśmy integralną częścią przyrody. Jesteśmy jedną z nitek w sieci życia. Nitek, które są ze sobą powiązane w sieci życia. Wszystko na tej planecie jest powiązane. Jeżeli my uzyskamy tego typu świadomość i poczujemy się częścią biosfery, częścią tej planety, to będziemy mieli siłę do wprowadzenia tych zmian. Te wszystkie rozmowy dały mi dużo nadziei i pokazały, że sprawiedliwa transformacja jest możliwa. Mamy narzędzia, mamy technologię i wiedzę, która pozwoli nam na przeprowadzenie tej transformacji w sposób taki, aby żadna osoba nie została pokrzywdzona. Możemy zapewnić lepszą przyszłość, bardziej bezpieczną dla ludzi, jak i dla natury, która jest wokół nas. Tak jak Greta Thunberg powiedziała, zmiana nadejdzie, czy tego chcemy, czy nie, ale możemy się przygotować na tą zmianę i przeprowadzić ją w jak najlepszy sposób.